Cześć kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu topera. Tutaj jest mój toper, który osobiście noszę. To jest toper Cleo z ciemnym odrostem, bo widzicie, że ja mam bardzo ciemne włoski. I teraz tak, często przysyłacie nam zdjęcia, jak założyłyście toper. Taki podstawowy błąd to jest zaczesywanie wszystkich włosów do tyłu. I wtedy jak zaczeszemy wszystkie do tyłu i zakładamy sobie i robimy sobie niskie czoło. Widzicie? Tak nie może być prawidłowo założony toper. To nie wygląda bardzo naturalnie. Drugim błędem, który popełniacie, to jest na przykład zakładanie w ten sposób. Coś takiego. To też, dziewczyny, dobrze nie wygląda. Kolejnym błędem, jaki robicie, to robicie sobie przedziałek. Wyciągacie te włoski tak, według naszej instrukcji. I zapinacie za daleko. Nie chcecie, żeby było zbyt blisko, więc zapinacie za daleko. Na przykład tak. Tutaj nawet jeżeli swoje włosy zaczeszę, to teraz akurat ciężko to widać, ale jak słońce przyświeci, to tutaj prześwituje to wszystko. Przynajmniej w moim przypadku, ja tu mam bardzo mało włosów. Ale tak to też nie wygląda zbyt korzystnie, bo widzimy jakby taki przeskok topera i naszej głowy. I jeszcze jednym błędem, jaki robicie, kochane, to dopinacie i nie naciągacie bazy. Jeżeli tą bazę tak założymy sobie tak, po prostu, to po pierwsze ona się nam będzie ruszać, po drugie tutaj jest puste miejsce i często nam takie coś się dzieje, to lata wszystko. Więc to, kochane, nie robimy tak. To jest ważne, żeby bardzo dobrze zakładać toper. Czyli tak, i jeszcze jedna sprawa. Włosy muszą być mniej więcej podobnej długości i nie podpinamy włosów do tyłu, na przykład robiąc kucyka, nie zakładamy topera, bo to też bardzo źle wygląda. Toper to jest uzupełnienie naszych włosów, więc on musi się z nim łączyć, tak? Jeżeli coś uzupełniamy, to dodajemy sobie do naszych własnych włosów. Czyli tak, rozczesujemy sobie włosy. Ja nawet sobie wyciągam te swoje kosmyki tutaj do przodu. Robię nawet coś takiego. Jak najwięcej włosów do przodu. Dziewczyny, zakładamy takie naprawdę pół centymetra. Możemy wziąć te spineczki, to jest taki mój patent. Tymi spineczkami tak jakby zagarnąć jeszcze z tyłu włosy. I teraz tak, wkładamy delikatnie. Jedna spineczka, druga spineczka, dopinamy. Staramy się chwycić dwoma palcami po obu stronach tą spinkę i docisnąć. Chwytamy mocno rączką. Tutaj delikatnie tą pierwszą spinkę tylko możemy naciągnąć. Wkładamy pod włosy, nie podjeżdżamy już do góry, tylko dopinamy. Kolejna tutaj spineczka, tu już jest mocno elastyczna baza, więc mocno trzymamy, a tą ręką mocno naciągamy i wkładamy, nie podjeżdżając już do góry, tylko wkładamy w tym miejscu, zagarniamy włosy, dopinamy. I kolejna. Zagarniamy, dopinamy. Zmieniamy rękę, odpinamy, naciągamy, zagarniamy włosy, nie podjeżdżając do góry, dopinamy. I ostatnia, naciągamy, zagarniamy, dopinamy. Tak? I tak teraz wygląda. To ma tak wyglądać właśnie, że tutaj są Wasze włosy, tu jest toper i teraz bierzemy szczotkę, wyczesujemy swoje włosy do góry razem z toperem. Tak. Ja robię jeszcze coś takiego. To jest specjalna szczotka do naszych toperów. Pamiętajcie, kochane, żeby używać dobrej szczotki do swoich włosów. Widzicie?
Tak wygląda prawidłowo dopięty toper. Czasami mamy mało włosów tutaj z przodu, więc możemy pokombinować i troszeczkę poprzerzucać z lewej na prawą, tylko to wszystko robimy na mokro. Wtedy trzeba zmoczyć włosy, podsuszyć w drugą stronę. Trzeba pokombinować, z której strony mamy po prostu więcej włosów. I tak to wygląda, kochane. Widzicie? Teraz to wygląda normalnie, naturalnie. Możemy sobie włożyć włosy za uszka. W ten sposób. Często też pytacie o jakieś podpięcia, upięcia. Dziewczyny, możemy zrobić sobie warkocz, możemy sobie zrobić podpięcie na przykład spineczką. Ja robię często tak, że biorę sobie te włoski moje z toperem. Tutaj biorę, te sobie wyczesuję jeszcze tak i podpinam. I można to samo zrobić po drugiej stronie i wygląda to bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o kucyki, to generalnie nie zalecamy noszenia kucyka, ale jeżeli już musicie, kochane, spiąć te włosy, to robimy to delikatnie i lepiej takie niższe kucyki, bo wyglądają zdecydowanie lżej i nie wyglądają nienaturalnie, bo jeżeli zrobimy bardzo wysoko kucyka, to jakby cała baza nam się podnosi do góry. Ale możemy też w ten sam sposób na przykład zaczesać sobie włoski. O. I chwycić sobie gumką. Tutaj proszę sobie, o, tak do góry troszeczkę poluzować te włoski. Pamiętajcie, że chodzenie cały dzień w kucyku czasami sprawia nam ból tutaj z przodu, więc oszczędzajcie jak możecie swoje włosy i generalnie kucyki tylko w jakichś takich określonych sytuacjach. O. Także jest możliwy kucyk, jak najbardziej. Zobaczcie, tak to wygląda z boku. Wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jakiegoś takiego koczka, to też możemy sobie spinać klamerkami do tyłu. Nie ma problemu. Tutaj tak naprawdę już Wasza inwencja twórcza. Ja generalnie lubię nosić rozpuszczone włosy, bo całe życie je spinałam, dlatego teraz lubię bardzo mieć włosy rozpuszczone i jakoś nie maltretuję sobie swojej głowy dodatkowymi obciążeniami. Także na dzisiaj tyle, kochane. Pozdrawiam Was. Hej!